Muszę przyznać, że nieczęsto omawiam filmy dokumentalne, ale kiedy wjeżdża film o takim twórcy, jakim był Gene Wilder, no to nie mogłem sobie oczywiście nie pozwolić, ażeby ten rzeczywiście film o nim chwilę tutaj pomówić. Remembering Gene Wilder jest to mniej więcej 1,5 godziny film Gene Wilder tak oczami znajomych, przyjaciół, współtwórców od początku aż do jego śmierci kilka lat temu. I rzeczywiście, nie będę oczywiście tutaj zakłamywał, mówiąc, o ja to o Wilderze słyszałem, pewnie jak większość z nas poznałem go poprzez filmy z Richardem Pryorem, a także przez filmy Mela Brooksa. Chyba najpierw były Płonące siodła, a dopiero później gdzieś tam po latach dotarłem do producentów. No i rzeczywiście producenci zapadli bardzo, bardzo w pamięć. Film jest bardzo jest typowy. Otóż mamy opowiedziane, jak to wygląda jego kariera. W ogóle narratorem, żeby było dziwnie, zabawnie i ciekawie, tego filmu jest Gene Wilder, ponieważ wykorzystano jego głos, który nagrał na potrzeby swojej biografii, audiobook. Tytuł biografii Kiss Me Like a Stranger, My Search for Love and Art, czyli ucałuj mnie jakbym był obcy, jakbyś był obca, moje poszukiwanie miłości oraz sztuki. I rzeczywiście tak się na początku zastanawiałem, czy to jest film, gdzie użyto sztucznej inteligencji. No okazuje się, że nie, rzeczywiście to jest Gene Wilder. Więc mamy opowiedzianą jego drogę. W ogóle dowiadujemy się, czemu został aktorem komediowym i nie tylko aktorem, bo przecież też i pisał, i był reżyserem, i malował, i pisał książki. Rzeczywiście całe mnóstwo tych wszystkich rzeczy, ale idziemy powiedzmy standardowo od początku jego kariery, od przypadku, jak to rzeczywiście sam Wilder mówi, kiedy to spotkał Mela Brooksa, który wtedy akurat tworzył scenariusz do filmu Producenci. No i kilka lat później urzeczywistniło to się rzeczywiście. Pięknie, naprawdę pięknie to zabrzmiało, ale nie tak już będzie. I Gene Wilder został w tym momencie, z tego co pamiętam, nominowany do Oscara za ten film. Mel Brooks się pojawia również, leciwy już gentleman. Z drugiej strony ostatnio słyszałem, że będzie druga część filmu Kosmicznej Jaja, która mnie akurat informacja nie zaciekawiła za bardzo, nie zaintrygowała, ale już mniejsza o większość. Pojawia się właśnie wielu twórców, wypowiada, niewielu mogło się pojawić tak naprawdę, bo wiadomo, że PESEL nie oszukasz i czas leci, ale co mnie zaskoczyło, bo to, że dostaliśmy tam informację o tego, jak te filmy powstawały, powiedzmy jakie było zaplecze, to jest oczywiście rzecz normalna, ale też spodobało mi się, że twórcy zadali sobie i mieli możliwość uzyskania wywiadów z Wilderem, czy to Saturday Night Live, czy jakieś tam powiedzmy inne, i tu na przestrzeni dziejów, lata powiedzmy 70., 80., kiedy cieszył się największą popularnością, a także już później. I Gene Wilder był taką osobą, co jest bardzo nietypowe i niemodne, nie tylko w Hollywood, ale ogólnie w show biznesie, ponieważ jeżeli chodzi o tego gentlemana, nie było żadnych ekscesów, nie było żadnych skandali, nic takiego. Miał żonę jak najbardziej, żyli razem aż do jej śmierci, niestety rak ją pokonał. Później miał drugą żonę, z którą żyli aż do tym razem jego śmierci. Niestety Alzheimer, Parkinson, nie jest to przyjemna sprawa, rzeczywiście. I był to naprawdę człowiek inny niż inni, bo jemu nie zależało na tym, żeby powiedzmy tam oni pisali czy coś, a stworzył genialne role, bo czy to właśnie u wspomnianego Mela Brooksa oczywiście, bo to byli producenci, były to przecież Płonące siodła, był młody Frankenstein albo Frankenstein, jak kto woli. Wiadomo, że były 3 filmy z Richardem Pryorem, bo mieliśmy Stir Crazy, Silver Streak, a także powiedzmy, że nic nie widzę, nic nie słyszę. Różnie ten film jest tłumaczony. Tam się pojawia w roli Zwola młodziutki wtedy jeszcze Kevin Spacey. Ale rzeczywiście Gene Wilder tworzył, że nie wspomnę oczywiście o Willy Wonce, ale tworzył ciekawe produkcje, tworzył rzeczywiście różnego rodzaju rzeczy i ta jego pasja właśnie do filmu, bo jemu to, że grał w filmach, że występował, nie wystarczało. Na przykład to jego pomysł był, ażeby nakręcić Młodego Frankensteina. Mówi, że pewnego dnia sobie siedział w domu i zastanawiał się, co by było, gdybym ja na przykład się dowiedział, że jestem potomkiem
barona Frankensteina i jakby to wyglądało. I w tym samym momencie oglądał program komediowy Martiego Feldmana, który właśnie w tym filmie wcielił się w rolę Igora, albo Igora, jak to woli. No to rzeczywiście był twórcą. Potem oczywiście okazało się, że jak najbardziej, no skoro już jestem aktorem, skoro już jestem scenarzystą, to trzeba być też reżyserem. Więc między innymi wyreżyserował taki film jak Przygody mądrzejszego z braci Holmes bodajże, albo starszego z braci Holmes. W każdym razie, no wiadomo, Mycroft Holmes. I to nie tylko, no bo też między innymi przecież dał nam taki film jak Kobieta w czerwieni, za który to co prawda nie on, a Stevie Wonder za piosenkę I Just Called to Say I Love You otrzymały Oscara, więc rzeczywiście wpływ na kino lat 70. i 80. miał poważny, bo to oczywiście były role komediowe, ale również dostawaliśmy, no niby Woody Allen też naprawdę tworzy filmy komediowe, gdzieś tam powiedzmy podszyte ironią czy inaczej, no ale sprawdzał się zarówno w filmach komediowych, a także w takich, które były troszeczkę bardziej poważne. To on w pewien sposób przyczynił się do tego, że Harrison Ford stał się taką gwiazdą, jaką jest obecnie, bo razem oczywiście wystąpili w filmie Frisco Kid, gdzie akurat Gene Wilder wciela się w rolę polskiego rabina na Dzikim Zachodzie, więc rzeczywiście brzmi inaczej, brzmi dziwnie, no ale jak najbardziej tak to rzeczywiście jest. I oglądałem ten film, no i nie będę ukrywał, oczywiście łezka się w oku zakręciła, aczkolwiek zabrakło mi, ponieważ jest to film 1,5 godziny i nie wiem, akurat jeżeli masz taką wiedzę, to daj mi znać. Nie wiem, czy ten film był docelowo kręcony na Netflixa, on akurat na Netflixie jest, możesz sobie go obejrzeć, czy po prostu twórcy go stwierdzili, ok, robimy film i potem się odezwali, a dzień dobry, my byśmy chcieli ten film kupić, bo jak dla mnie ten film był za krótki. No ja wiem, że powiedzmy, ktoś powie, ale kto będzie oglądał 4-godzinny dokument na przykład o aktorze, który tworzył w latach 70., 80. Ja bardzo chętnie bym obejrzał, gdyż chciałbym zobaczyć więcej właśnie tych informacji na temat jego współpracy z Richardem Pryorem. No tutaj jest kilka słów, między innymi córka Richarda Pryora się wypowiada, że jak najbardziej kręcili filmy, na planie było super, była chemia, a potem się rozchodzili, już nawet kiedy Pryor był bardzo chory. Panowie niespecjalnie się dogadywali. Chciałbym się dowiedzieć oczywiście, jak to było z tym filmem, gdzie jest cudowna, piękna wtedy oczywiście Kelly LeBrock, gdzie jest właśnie Gene Wilder, gdzie jest cudowna piosenka I Just Called to Say I Love You Stevie'ego Wondera, czyli Kobieta w czerwieni i tak dalej. Tych więcej rzeczywiście jest produkcji, o których bym się chciało więcej dowiedzieć. Dosyć sporo jest oczywiście poświęcone jednej z największych ról i chyba nie powiem tego inaczej, ale mieszkam w Irlandii i tak jak na przykład w Polsce jest tradycja, że święta bez Kevina na Polsacie to nie są święta, a ja jestem tak stary, że pamiętam święta bez Kevina na Polsacie, no to w Irlandii od momentu, kiedy Willy Wonka właśnie z Gene'em Wilderem w roli mistrza czekolady miała swoją premierę, co roku na święta właśnie ten film jest wyświetlany w RTF, irlandzkiej telewizji, więc rzeczywiście on też został zapamiętany. No, ma tam powiedzmy swoją cegiełkę, dołożył do tego i te jego umpa lumpasy, no ale jest opisany, jak zaskakiwał, nawet w najprostszych scenach. Czasami nie wiedzieli jego koledzy, jego partnerzy z planu, jak to będzie zagrane. Wiedział reżyser, a co będzie więcej, no to rzeczywiście tylko i wyłącznie jego wyobraźnia. Więc gdyby ten film spokojnie wydłużyć, no już dobra, 4 godziny powiedziałem, to byłaby przesada. Inaczej, ja bym ten film spokojnie obejrzał, bo ja akurat uwielbiam Gene'a Wildera i mam dosyć fajną kolekcję. Właściwie powinienem pokazać ją tutaj, trudno, wrzucę w opisie link do takiej fajnej paczki filmów Gene'a Wildera, możesz sobie obejrzeć, właściwie kupić na Amazonie, zobaczyć jak tam Gene Wilder sobie radzi po latach. I gdyby taki film był, to jakbym spokojnie obejrzał go, bo twórca cudowny, spokojny, delikatny, genialny człowiek. Fajnie było na przykład opowiedziane i akurat to wiedziałem już wcześniej, bo też recenzja filmu Płonące się 2 jest na kanale i kiedy Mel Brooks kręcił Płonące się 2, no to do roli Wake'a Kida nie wybrał oczywiście Gene'a Wildera, tylko wybrał innego aktora, ale okazało się, że
pierwsza scena, którą kręcili, to było kiedy Waco Kid budzi się w areszcie i zwisa głową na dół, oczywiście z pryczy, z celi, no i w tym momencie okazało się, że tamten aktor, no delikatnie mówiąc, jest alkoholikiem, zaczął wymiotować, chorować, no i dziękuję bardzo, więc Mel Brooks łapie za telefon i dzwoni do Wildera, mówi: on mnie uratuje, on mnie uratuje, on mnie uratuje. Wie: Gene, co robisz? No właśnie w tym momencie lecę do Londynu, mam tam jakiś film kręcić. O, odpuść stary, nie ma takiej możliwości, wsiadaj w samolot i leć do mnie, bo mamy film do nakręcenia. No i oczywiście przyleciał, nakręcił i wiadomo, że w tym momencie Płonące Siodła to jest świetna komedia, rewelacyjna parodia, która sprawdza się nadal. Ja z moją córką obejrzeliśmy ten film po raz wtóry, inaczej ja po raz wtóry, córka po raz pierwszy, może ze 2-3 miesiące temu i bawiła się jak dzika. Rzeczywiście śmiała się tam, gdzie Mel Brooks sobie to zażyczył, gdzie sobie to rzeczywiście zaplanował, więc jeszcze przed nią tak naprawdę pozostał jeszcze Młody Frankenstein i kilka innych filmów Mela Brooksa, a także Gina Wildera. Tutaj akurat i Richarda Pryora, to chyba zaczniemy pewnie od Nic nie widzę, nic nie słyszę. Napisz mi, jaki jest tytuł, który chcę znaleźć. Tam wiem, że oryginalny tytuł jest See No Evil, Hear No Evil, aczkolwiek spotykam się z różnego rodzaju tytułami, nie widząc zła, nie słysząc zła i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczywiście różnego rodzaju tłumaczeń, bo nasi tytułolodzy potrafią, jest całe mnóstwo. Ale ten film jak najbardziej polecam, naprawdę dostałby ode mnie ocenę idealną, no ale przez to, że jest taki krótki, ja lubię rzeczywiście oglądać te wszelkiego rodzaju smaczki, ciekawostki, dowiadywać się, co tam jest grane i tak naprawdę żyć tym i pogłębiać wiedzę o moich ulubionych twórcach, o osobach, które rzeczywiście darzę estymą. Byłoby wtedy naprawdę super rewelacyjnie. A to, że film dokumentalny, naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla mnie w ogóle. Jeżeli temat Ci się podoba, jeżeli temat Ci siądzie, no to w tym momencie mówię oczywiście o Remembering Gene Wilder, pamiętając Gina Wildera. No ja go pamiętam, jak najbardziej będę pamiętał na zawsze i dopóki żywe w moim umyśle będą jego filmy, to czego rzeczywiście on dokonał, no to będę cały czas o Ginie Wilderze pamiętał. Dał mi wiele cudownych wspomnień. W ogóle napisz mi w komentarzu, jaki film z Ginem Wilderem kojarzysz, że było Ci dane zobaczyć jako pierwszy. To wiadomo rzeczywiście, że akurat takie filmy są najważniejsze. Czy to byli producenci, czy to było tak jak w moim przypadku Płonące Siodła, a może rzeczywiście dopiero odkryłaś go po latach, na przykład w filmach z Richardem Pryorem, albo wręcz przeciwnie, całkowicie inne kino, więc daj mi znać, napisz mi w komentarzu, a tutaj na tej liście jest równie mnóstwo ciekawych filmów, właściwie recenzji ciekawych filmów. Obejrzyj, bo warto.